Cześć, witam Was serdecznie u mnie na kanale, na warsztacie. Dzisiaj część praktyczna z ostrzenia łańcucha do piły szlifierką kątową. Wiele osób pisało komentarze, że nie da rady naostrzyć łańcucha, że to źle, że to psuje łańcuch. To, że generalnie można zniszczyć łańcuch szlifierką, no to jest prawda, bo jeżeli nie umiemy tego robić, zaczynamy to robić, bądź te cienkie łańcuchy, nie polecam ostrzenia tych w elektrycznych piłach, takie bardzo cieniutkie łańcuchy, to tamtych nie polecam ostrzyć. Oczywiście wiadomo, że maszynowe ostrzenie jest troszeczkę bardziej agresywne, więc więcej zużywa tej stali niż pilnik, więc ten łańcuch podejrzewam, że będzie zużywał się szybciej. W zależności oczywiście od wyszczerbień na łańcuchu, ale myślę, że od 6 do 10 ostrzeń jest w stanie taki łańcuch wytrzymać. Tak mówię z praktyki. Dlaczego ja ostrzyłem szlifierką kątową? Dlatego, że miałem, tak jak mówiłem na poprzednim filmie, gorszej jakości drzewo z jakichś tam rozbiórek dachów, komórek, domów, z dużą ilością gwoździ, jakichś tam metali, prętów i tak dalej, i bardzo często trafiałem na takie, nie dało rady uniknąć i ten łańcuch się mocno wyszczerbiał. No pilnikiem by była gehenna to ostrzyć, więc dlatego taka metoda właśnie przydaje się przy takich właśnie w trudnych warunkach, gdzie ten łańcuch nam się często tępi. Nie namawiam nikogo do ostrzenia tą metodą, pokazuję tylko, że da radę to zrobić dobrze, wydajnie. I mi się wydaje, że nawet jeżeli zużyje się ten łańcuch Wam szybciej, to tak czy inaczej wynagradza Wam ilość przerobionego tego drzewa, wynagradza Wam w szybkości tego ostrzenia, bo nie marnujecie czasu gdzieś tam na wożenie, na merdanie tym pilnikiem. No i co, przechodzimy do części praktycznej. Filmik może być dla niektórych nudny, ale chciałem rozwiać wszelkie wątpliwości i nagrywam bez żadnych cięć, bez żadnego tam przerabiania tego filmiku, także filmik może być trochę nudny, trochę długi, także jeżeli Wam się nie podoba, nie interesuje Was ta tematyka, to nie trzeba tego oglądać, ale jeżeli kogoś interesuje i chce się nauczyć czegoś więcej, spróbować, no to pokażę, żeby i udowodnić, że się da, i pokazać po prostu, bo może nie każdy wie, jak to robić. Ale tak jak mówię, ja nie neguję żadnych metod. Macie ostrzałkę elektryczną, ostrzyjcie elektryczną. Macie pilniki różnego rodzaju. Ja też ostrzyłem pilnikiem nieraz, aczkolwiek zostaję przy tej metodzie, ponieważ się po prostu dobrze tego nauczyłem i dobrze to wychodzi. Pokażę Wam, mam tu jakiś pieniek sosnowy, wysuszony. To jest sosenka, zwykłe drzewo. Pokażę Wam, ja już tu zacząłem próbę robić, że mam tępy łańcuch. On jest lekko poszczerbiony, ale ogólnie bardzo tępy. Tak jak tu widzicie, już było cięte, także wióra nie daje. Filmik będzie bez cięć, po naostrzeniu Wam pokażę, jakie są efekty. Dobra, także... pokażę bez naciskania, czyli wjadę w materiał i Wam pokażę, że bez naciskania. Może w drugim miejscu, bo to może... Także jak widać, piła jest tępa, wiór nie idzie, piła pod własnym ciężarem nie tnie. Wkręcamy w imadełko i działamy. Tarczę, tak jak mówiłem, ta akurat jest lekko odgięta. Tarcza musi być najlepiej, jak jest trochę zdarta i trochę grubsza, nie taka cieniutka jak te niektóre cienkie tarcze. No tam akurat 2 mm, myślę, że między 2-3 mm będzie ok. Na pewno te cieniutkie się nie nadają, te do cięcia. No i oczywiście, żeby już trochę była zużyta, wtedy wygodniej jest pracować. I co jeszcze chciałem powiedzieć, co jest bardzo ważne. Po iluś ostrzeniach, jak tu wkładamy troszeczkę końcówką tą tarczę, to tu na końcówce tej tarczy ona się troszeczkę jakby wyślizguje, ona się zużywa. I wtedy robi się bardzo źle, bo tarcza nie zbiera ostrza,
a przegrzewa nam zęby, przegrzewa nam materiał. Wtedy, jeżeli po kilku ostrzeniach ona tam się tutaj zrobi nam taka śliska, że tak powiem, to wtedy bierzemy sobie jakiś stary kawałek metalu, tak jak tu mam, i troszeczkę ją zbieramy. Ja wam pokażę. Delikatnie. Myślę, że będzie gitara. Zresztą widać po tarczy, że troszeczkę ona tu się podrównała. No bo tak jak mówię, jeżeli ona się nam wyślizga, to później przegrzewa materiał. Ja tu sobie zaznaczę, jakoś markerem zawsze znaczę. I zaczynamy ten nudny filmik. Ale naprawdę jest to metoda bardzo pomocna. Nie jest jedyna, nie jest idealna, ale jeżeli umiecie się bezpiecznie posługiwać diaksem, oczywiście proponowałbym szlifierkę z regulacją obrotów, ale no nie każdy ma. Mi się akurat miałem, ale mi się popsuła, ale da radę zrobić także taką normalną. Także jedziemy. Filmik będzie hałaśliwy, nudny, ale pokażę wam, że da radę.
No i dobra, jedna strona naostrzona. Warto, tak jak pokazywałem, trzymać diaksa, szlifierkę, diaksiwo nasze dwoma rękoma. Także podpieramy sobie, mamy stabilną pozycję. Jedną ręką trzymamy od góry, drugą ręką sobie tutaj za tą główkę podpieramy w ten sposób. I wtedy mamy dość stabilną pozycję, żeby trzymać ten kąt prawidłowo. Zaletą ogólnie tej metody jest szybkość ostrzenia, to, że nie musimy łańcucha zdejmować z naszej piły. No i jak mamy szlifierkę na baterię, to możemy sobie to robić w terenie, nie? Jak widać, w miarę chyba szybko poszło, no tak staram się nie głaskać tego nadmiernie, żeby filmik nie był też za długi. On i tak pewnie wyjdzie dość długi. No i dobra, lecimy drugą stronę. A, jeszcze jedna sprawa. Ważne jest też, żeby zęby były jednakowej długości. Ciężko, ja akurat aż tak mocno do tego się nie przykładam przy tym drzewie akurat, które mam. Jest to i tak dość skuteczne takie ostrzenie, ale prawidłowo by było, gdybyśmy po prostu każdy ząb mieli tej samej długości. Ja akurat, tak jak mówię, szczerbią mi się te łańcuchy, więc nie mam siły do tego, żeby to co do 1/10 mm dopasowywać. Aczkolwiek wiadomo, że każdy, kto ostrzył, wie, że te zęby powinny być równiutkie, tak? No mówię, ja aż tak idealnie do tego się nie przykładam, bo no nieraz jak trafi ząb na gwóźdź, to potrafi naprawdę 2-3 mm się wyszczerbić, więc sporo go trzeba podebrać. Więc ja na to aż tak mocno nie zwracam uwagi przy tym drzewie, przy tych pracach, które ja wykonuję. Aczkolwiek jeżeli ktoś ma bardziej jakieś tam wymagające prace, gdzie ta piła musi, nie wiem, równiutko iść, równiutkie rowki robić, równiutko ciąć i prowadnicy, żeby nie wykrzywiało i tak dalej, zęby muszą być równe. Ja o tym wiem, także wiem, trochę osób pisało o tym tych rzeczach w komentarzach. Ja o tym dobrze wiem. Ale tak jak mówię, nie w każdych warunkach jest to co do 100 mm wymagane.
I zobaczcie, ja nie chciałem przerywać ostrzenia i stało się to, o czym mówiłem, czyli o zeszlifowaniu tarczy. Tarcza za mało jeszcze ją podebrałem, bo z tej strony zaczynała się już ślizgać. Było widać, że po prostu dłużej zajmowało zbieranie materiału i na jednym zębie delikatne już było widać przegrzewanie się, więc żeby ta tarcza po prostu dobrze pracowała, trzeba ją jeszcze troszeczkę podebrać. Ona po prostu jest wyślizgana, bo ja sporo ostrzyłem i ona przegrzewa. Pierwszą stronę jak ostrzyłem, ta strona widocznie jest mniej wygładzona, ładnie zbierała, a ta strona jak już kończyłem w połowie łańcucha, już zaczynała się ślizgać, już dłużej trwało zbieranie tego materiału, bo zauważcie, że ja w ogóle sobie hamulca nie blokuję, mam łańcuch luźny, nie dociskamy. Ani nie dociskamy do zęba, ani nie dociskamy, broń Boże, do dołu, bo jeżeli będziemy dociskać do dołu za bardzo, my dlatego podpieramy sobie tu tą główkę, żeby nie ponadcinać łańcucha. Wtedy osłabimy łańcuch i łańcuch nam może pęknąć. No i co? Przechodzimy do próby. Oczywiście ostrzenie nie było. Ja tu się nad tym, że tak powiem, brzydko nie spuszczałem. Ostrzyłem to na szybko, żeby tylko Wam pokazać. No i zobaczymy efekty, co tu się będzie działo. Przypadek? No to weźmiemy jeszcze raz. Ale nie, pieniek się obrócił. Ktoś mi powie, że przecież z tej strony pieńka, że tu mam bardziej miękkie. Zobaczcie. Ja piły w ogóle nie dociskam, ona pod własnym ciężarem tnie. No i zobaczcie, jaki jest wiór. Wiór jest grubszy. Także no to chyba by było na tyle. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, jeżeli coś Wam dograć, chętnie na pytania odpowiem. Oczywiście bez żadnych wulgaryzmów, bez żadnego głupiego hejtu. Dlatego, że też sporo mi zajęło dowiedzieć się, nauczyć tego. Czas poświęcam, żeby pokazać to, żeby ktoś może komuś to ułatwi życie. Nabałaganiłem sobie specjalnie po to, żeby nagrać Wam ten filmik. Także jeżeli Wam to coś pomoże, jeżeli czegoś Was to nauczy, jeżeli Wam to pomoże w pracy właśnie szybszej, lepszej, bardziej wydajnej, to kliknijcie łapę, suba i zapraszam do innych moich filmów. Mam też filmy o ostrzeniu noży, nożyczek fryzjerskich, ponieważ no, temat ostrzenia to jest moje takie hobby i nie tylko. Robię wiele różnych ciekawych rzeczy z ostrzeniem różnych nietypowych nawet rzeczy, typu nawet nie tyle noże, co nożyczki, właśnie jakieś maczety, szable, katany, kosiarki, różne rzeczy ostrzyłem różnymi też metodami, niekoniecznie diaksem, mam do tego sprzęt, jakieś tam różne ciekawe urządzenia. Także dzięki, do innych moich filmów zapraszam, cześć, hej.